Więc zawsze to było takie, no dobrze, ta walka w opancerzeniu w traktatach, a walka w opancerzeniu, która była w wydaniu RECO, to są zupełnie dwie różne rzeczy, więc jakby sobie postawiłem za cel, to trochę tutaj przybliżymy ten temat. No i on mnie tak jakoś też zafascynował. Okej. Wspomniałeś już, że wtedy, kiedy zaczynałeś, no to widać było, że ta walka, którą się uprawia w ramach rekonstrukcji historycznej, nie pokrywa się z tym, co mówią źródła. Więc czy możesz powiedzieć więcej, na czym polegają różnice i czy coś się teraz zmieniło? W sensie, czy odkąd wybuchł boom, przynajmniej w Polsce, na ruch rycerski i zawodnicy trenują coraz ciężej, profesjonalizują się, niektórzy potrafią już jakby żyć z tego, że walczą w zbroi, to czy te obrazy się do siebie jakoś zbliżyły, czy wręcz przeciwnie? O, to takie bardzo naładowane pytanie. No tak, także możesz się sobie dzielić. Tak? Bo jakby ja szanuję pasję wszystkich ludzi, tak? Nie chciałbym tutaj jakoś... Znaczy ja z rekonstrukcją skończyłem niestety dość szybko, bo musiałem się na coś zdecydować i zdecydowałem się na szermierkę dawną. Więc to, co mogę powiedzieć, to mogę powiedzieć tylko i wyłącznie z zewnątrz. No, zmieniło się, no jest inna, no została zaimportowana zupełnie inna formuła zabawy. Są to walki punktowane, tak jak w boksie. Jeśli chodzi o pojedynki, jeśli chodzi o buchurty, to zupełnie to walczy się dosłownie do upadłego, czyli osoba, która upada na pole, to wtedy wychodzi z gry, więc no cała ta zabawa zupełnie moim zdaniem na czym innym polega. Owszem, niektóre umiejętności gdzieś tam się da przenieść, ale cały czas z walką taką stricte traktatową to ma to niewiele wspólnego. Ale wspominałeś, że tak jakby idąc za tym, co Gladiatoria pokazuje i opisuje, no to te walki w zbroi jednak kończyły się w parterze. No tak, ale pojedynki w zbroi teraz nie kończą się w parterze, Aha, tylko polega to na tym, że korzysta się z tego, że są ochraniacze i po prostu się uderza tyle razy, ile ktoś jest w stanie, tak szybko jak ktoś jest w stanie i dostaje się punkty i wygrywa się na punkty albo knockoutem. Więc to naprawdę jest konwencja taka bardziej bokserska. No i trafiasz też w miejsca, które są chronione w sposób, który jest bezpieczny, który żadnej krzywdy by nie wyrządził jakby w realnym pojedynku, tak? No a co z knockoutami? Skoro pojawiają się knockouty, to znaczy, że jakoś da się tak wyrządzić. Czy Gladiatora No nie tak. pokazuje takich sytuacji? Wiesz co, nie spotkałem się ze stwierdzeniem, że ktoś wygrał pojedynek sądowy przez knockout. Nie wiem, być może Morczlak, uderzenie głowicą w hełm, tudzież w staw, w hełm bardziej, mogłoby się skończyć knockoutem, ale bardziej oszołomieniem, bo to jednak jest kwestia raczej hałasu i pewnego takiego pewnej dekoncentracji spowodowanej uderzeniem w głowę niż jakby celem. Znaczy celem Morszlagu raczej nie jest finalizacja walki, tylko uzyskanie jakiejś dobrej sytuacji do tego, żeby dalej przeciwnikowi zrobić dalej krzywdę. Okej, no a co z bohurtami? Czy może one w takim razie są bliższe temu duchowi gladiatory? Nie. Okej. To z czego to twoim zdaniem wynika? W sensie, Znaczy gdzie że różnica? Różnica z tego, że jak gdybyśmy chcieli zrobić turniej półmiecza, to on byłby bardzo niebezpieczny, bo wszystkie akcje, czy jakby turniej w tej konwencji właśnie walki o pancerzeniu, no to wszystkie akcje są wymierzone w miejscach, w których tej zbroi nie ma, tak? W wizurę, pod pachę, pod pachą można się jeszcze jakoś ochronić, tak? Nie wiem, wszystkie miejsca, które, nie wiem, za rękawicę, w dłoń, pod kolano. Też wydaje mi się, że mogłoby to prowadzić do kontuzji dość. Wizurę. No tak. Ale to wiesz, tam to można próbować jakoś tam zabezpieczyć, zabudować, no nie wiem. Ale to jakby rozumiem w takim razie, bo to też dla tych, którzy mają mniejsze doświadczenie w temacie, że w takim razie to, co Gladiatoria pokazuje, to jest tak naprawdę głównie użycie sztychu, tak? Tam nie ma prób uderzania przeciwnika mieczem. Nie, w ogóle nie ma. W ogóle próba cięcia zbroi mieczem, mówimy oczywiście o zbroi płytowej, ale kolczuga też, no, jest w ogóle skazana na porażkę, więc wszystkie techniki, które są pokazane do walki w opancerzeniu, to są techniki, które
skracają, jeżeli mówimy o mieczu, skracamy sobie miecz tak, żeby mieć krótki Oburęczny sztylet. tak, oburęczny sztylet i móc manipulować w ten sposób. No ewentualnie oczywiście wchodzą też różne dźwignie, cele są inne. I też ja zauważyłem, że dużo osób, które ma doświadczenie z BLOS, z walką taką bez opancerzenia, i nie miało na sobie zbroi, albo nie do końca jakby jeszcze kuma, o co chodzi, ma bardzo duży problem z przestawieniem się z takiego myślenia, każde trafienie wyłącza mnie z gry, na takie myślenie, większość trafień mogę zignorować i chcę doprowadzić do zupełnie czego innego, niż jestem takim czołgiem, nie jestem wrażliwy na każdy atak. I przeciwnik też nie. Tak? I przeciwnik też nie, oczywiście, więc to zupełnie też zmienia całą grę. Okej, no dobrze, to jakby już mamy pewne pojęcie na temat tego, jak wyglądały te walki w zbroi, wiemy czym jest półmiecz i pokrewne techniki. No właśnie, ale wspominałeś też o tym, że jest ta druga formuła, czyli walka bez opancerzenia, tak zwane Blossfechten, i że jakby mentalność jest inna. Już trochę powiedziałeś, na czym to polega, w sensie jakby podejście do potencjalnego zagrożenia ze strony broni przeciwnika jest diametralnie różne. I jak Twoim zdaniem wygląda kwestia półmiecza właśnie w formule Blossfechten? Czy jest użyteczny? Jak Ty to postrzegasz? Moje poglądy się zmieniały z czasem, ale tak sobie myślę, że bo tak jak spojrzysz na takie stricte średniowiecze, tam powiedzmy do 1450 roku, to bym powiedział nie. Ale potem zaczyna się pojawiać taka tendencja do interpretowania korony jako właśnie podniesienie miecza. I to Faulkner chyba jest pierwszym źródłem, w którym Peter Faulkner jest takim źródłem, w którym to pierwszy raz się pojawia. I tu się zaczyna takie zastanawianie się, no dobrze, to może później używali tego, tylko teraz jaki jest kontekst tego, nie? Czy to jest Fechtschule, gdzie jakby staramy się jednak nie bić po paluchach, tylko pokazać umiejętności i gdzieś tam zademonstrować i jakby przewagę nad przeciwnikiem, pokazać przeciwnikowi, prowadzącemu Fechtschule oraz publiczności. Czy też to jest taka walka jednak inercja, tak? Czyli taka naprawdę. Oczywiście jest jeszcze Hans Talhofer, tak? Gdzie nieopancerzony walczy z opancerzonym i tak dalej, i tak dalej. Chyba właśnie zamierza się do Mordszlagu. I zamierza się do Mordszlagu. No właśnie. I ja szczerze mówiąc nie do końca wiem, jak to interpretować, bo Talhofer jest to jest taki dość specyficzna jakby osoba mistrza, bo on tam naprawdę dużo rzeczy różnych dziwnych potrafił a przynajmniej potrafił narysować. I ciężko powiedzieć. Jeffrey Hull jakiś czas temu taką dość ciekawą analizę wypuścił tego, że pokazuje, że być może to, że te techniki półmiecza są narysowane, to jednak jest po prostu to, że narysował techniki w zbroi, nie chcąc rysować, jakby nie wiem, akurat w danym momencie nie stać go było, żeby wynająć 2 modeli w zbroi, nie wiem. Jest też, a propos jeszcze tego Talhofera, gdzie on tam, ten nieopancerzony się zamierza z tym Mordszlagiem, żeby zrobić jakąś krzywdę opancerzonemu. Jest w traktatach też znajdują się techniki, które ja nazywam taka ostatnia deska ratunku i są dość desperackie. Na zasadzie, jeżeli masz tylko sztylet, a on ma miecz, to zrób to. Okay. To są takie techniki jednak desperackie. Z gatunku nie wiem, Antonius Rast ma w sztylecie taką fajną technikę. Przychodzi uczeń do mistrza i się pyta, mistrzu, jak 2 mnie trzyma i trzeci zabiera się sztyletem, to co mam zrobić? Wczoraj ćwiczyliśmy, jak jeden nie trzyma, tak, a na co jaki będzie dół. No właśnie, więc to oczywiście bardzo ograniczony zakres zastosowania takiej techniki, no ale też takie rzeczy zapisywali, więc być może
właśnie ten Talhofer pokazujący, co można zrobić, to jest takie trochę desperackie, bo szczerze mówiąc nie widziałem żadnej demonstracji tego, która by mnie jakoś tak przekonała. W sensie ataku morszlagiem na opancerzonego. Tak. Jest ten słynny filmik Nie widziałem- Cronenberga i Clemenza, Nie tak? widziałem żadnej demonstracji, która by mnie przekonała, że osoba w opancerzeniu nie jest w stanie po prostu zjeść na śniadanie takiej osoby bez opancerzenia. Mhm. Jasne. No dobra, a co jeśli chodzi o stosowanie półmiecza przeciwko nieopancerzonemu przeciwnikowi? Właśnie jakby, bo... Po co? No właśnie. W sensie ty rozumiem, nie znajdujesz odpowiedzi na to pytanie. Nie, no bo cały czas znowu jest nieopancerzony, to mogę go ciąć, tak? No to po co mam skracać dystans i narażać się na to, że on będzie chciał mnie, nie wiem, rzucić albo coś zrobić mi innego, niemiłego, skoro mogę go na tym dystansie przytrzymać i wykorzystać zamach, siłę i to po co miecz tak naprawdę został zrobiony, tak? Znaczy mogę zrobić mu krzywdę cięciem, a nie pchając.